część druga i od razu od części drugiej mogę powiedzieć lelelej. Dobra, moi drodzy. Powiem wam, jak wygląda pole bitwy. Oni zeszli ze swoich koni i dobrali broń. Jeden jest z mieczem i tarczą. Jest najbardziej upancerzony z nich wszystkich. Jest przed wami. Za nim jest gość z korbaczem, czyli takim po prostu kulą z kolcami na takim patyku, jakby machające, na łańcuchu. Z tyłu najbardziej jest gość z łukiem. On nie ma zbroi, a tamten z korbaczem ma kolczugę i napierśnik. Wy natomiast jesteście ustawieni w takiej pozycji, że jesteście Ukharu oraz Ruven, jesteście po lewej stronie. Natomiast Nel, jak i Lloyd jesteście centralnie przed tym z mieczem. Tak. Bo ja mówiłem, że opieram się na Lloydzie, więc nie powinienem... Opierasz się na Lloydzie? Tak, mówiłem tak przy rozmowie, że oparłem się na Lloydzie. Okej. No dobra. Natomiast jeżeli chcielibyście dokonać ataku, jeżeli chodzi o dystansowy w przypadku i Lloyda i Nel, macie brak przewagi ze względu na to, że są przed wami 4 metry. Więc to jest... musielibyście się odsunąć do tyłu, to was uświadamiam. Natomiast tak, Ukharu, ty masz do nich, zależy oczywiście którego, bo oni są oddzieleni troszeczkę, są prawie że w prostej linii. Natomiast do pierwszego masz 7 metrów, do drugiego masz 9, do trzeciego masz 11. Czy potrzebujecie jakichkolwiek więcej informacji na temat pola bitwy? W jakim szyku oni stoją? Nie. Kto po prawej, Nie są w szyku, oni są w prostej linii. Aha. Natomiast, tak jak mówiłem, wy jesteście z lewej strony. No. Czy gdyby oni cały czas się poruszali prosto na nas, to czy mogliby zaatakować Anę w jakimś rozsądnie szybkim czasie? Tak, natomiast ona siedziała na wozie w trakcie tego. Okej, dobra, to chciałem się dowiedzieć. Dobrze. Całą walkę rozpoczyna Ukharu. Szarżuję na tego z łukiem na moim szodoju. Na Shodoju, czyli będzie atak szarży. Tak. Atak szarży polega na tym, że za każdy metr... 2 metry. Przepraszam, za każde 2 metry odległości od przeciwnika ten atak będzie miał zwiększone obrażenia o 1 punkt za każde 2 metry. Dobrze, to jest 11 metrów. Czyli plus 5. Tak. Natomiast ty zamierzasz to zrobić normalną swoją bronią. Tak, tak. Bo ty nie masz żadnej takiej... Dobra. Przepraszam, Radku. Przebytego dystansu 2,5 metra. Czyli w tym przypadku Tak, będzie to plus 4. Tak. Dobra, no to czyli po prostu jakby kość obrażeń mojej broni plus... Bez modyfikatora. ale plus 4 z szarży. Tak. Dobra. Okej. To jest 8 obrażeń. 8 obrażeń. Widzieliście, jak wasz orczy kolega zaszarżował na swoim Shodoju prosto z mieczem, przejeżdżając po klatce piersiowej łucznika, który był na tyłach, rozcinając mu mocno i dobitnie klatkę piersiową. 8 punktów obrażeń. Teraz jest moja akcja i jako
tamtego pseudorycerza przed wami. Za cel obiera sobie Nel. Jego miecz wędruje w kierunku twojego ciała. I trafia cię. Na szczęście nie tak dotkliwie, jak można by się spodziewać. Wydają się nie najbardziej wprawionymi w boju. Niemniej jednak sprawdźmy jeszcze twoją, czy masz jakieś pancerze. Mam na tnące. Masz na tnące, niestety to są obrażenia przebijające, ponieważ on też ma krótki miecz. Otrzymujesz 3 punkty obrażeń. Ruwen. W jakiej odległości jestem od Nel? Jesteś w odległości od Nel 4 metry. Okej. W takim bądź razie chciałbym wziąć do ręki swoją siekierę i właśnie, czy mój puklerz też działa, kiedy posiadam siekierę wyciągniętą? Tak, jak najbardziej. Okej. Mhm. I jeszcze jedno, czy ja muszę zadeklarować użycie swoich formacji? Musisz. Dobra. W takim bądź razie Ruwen wyjmuje swoją siekierę z pasa i biegnąc z rozpędu stara się wykonać jak najpotężniejszy cios w stronę mężczyzny atakującego Nel. Natomiast jeżeli chcesz przybrać formację, nie będziesz mógł zaatakować. Okej, dobra. A wyciągnięcie tarczy jest bonusową akcją, czy... Nie byłeś przygotowany do tego wszystkiego, więc w tym przypadku tak. Jest. Okej. Dobrze. W takim bądź razie na razie zaatakuję z siekierą. Twoja formacja wtedy nie obowiązuje. Dobrze. Zgadza się? Dawaj. Dziesięć. Potężne obrażenia. Natomiast wiadomo, jego pancerz też istnieje, więc finalnie jest to 8 punktów obrażeń. Topór wbija się po prostu w jego bok, przebijając tanie i nie najlepszej jakości kawałki metalu, zostawiając sporą ranę w jego boku. No i chciałbym przybrać pozycję defensywną z tarczą w tym. Nie możesz tego zrobić, Nie bo mogę. wykorzystałeś swoją bonusową akcję na to, żeby wyciągnąć swoje rzeczy. Rozumiem. Gość z korbaczem szuka dla siebie celu. W tym przypadku kieruje się w stronę Lloyda. Korbacz miga ci przed oczami i uderza cię w ramię. Kolce wbijając się troszeczkę w twoje ramię. Natomiast nie tak strasznie. 3 punkty obrażeń. Nel. Chciałabym również zaatakować mężczyznę przede mną. Poprawić jakby uderzenie Ruwena. I użyję do tego krótkiego miecza. Którego mężczyznę? Z tarczą i mieczem, czy z korbaczem? Tego, co mnie zaatakował, tego Z mieczem. mieczem, tak. Mhm. Tak więc zamachuję się. Uuu. 12 obrażeń. Po prostu znajdujesz miejsce, które nie jest tak dobrze połączone w jego zbroi. Miecz kompletnie nadziewa go prosto przez jego trzewia, wychodząc praktycznie jego gardłem.
Szybko potem wyciągasz miecz, a on pada martwy na ziemię. Chciałabym odejść 3 kroki do tyłu i zwymiotować na ten widok. Czyli cofasz się jeszcze, załóżmy, 1,5 metra. Tak. Okej. Widzicie bardzo szybkie załatwianie spraw przez Nel. Pierwszy napastnik nie żyje. Lloyd. Właściwie to... Też próbuję... A nie, przepraszam, teraz moja akcja, bo jeszcze łucznik. Okej. No dobrze. Łucznik, spanikowany ze strzałą, wypuścił ją centralnie w kierunku Anny. I trafia ją strzała w przedramienie, wbijając się w nią. Na szczęście nie wydaje się być bardzo mocnym uderzeniem. Nie przeszyło ją dotkliwie. Dobrze, Lloyd. Ten przede mną dostał mieczem od Nel. Nel, prawda? Tak, po twojej prawej stronie 1,5 metra od ciebie znajduje się ten z korbaczem. Mogę przypuszczać, że jestem obryzgany teraz tą krwią, która... Nie jesteś obryzgany tą krwią. Drżącym ruchem wyjmuję mój naszyjnik i kierując go w stronę z tym skorbaczem, Matko Aszo, przebacz mi. Chciałbym go znakiem wiary zaatakować. Masz brak przewagi na to, bo jest zbyt blisko. To jest dystansowy cały czas, tak? Mhm. Okej, dobrze, ale to i tak spróbuję. Okej. Kompletnie nieudane, zawahałeś się. Nie ma się co dziwić. Zabijanie nie jest w twojej krwi, nie jesteś do tego przyzwyczajony. Widok tak szybkiej akcji, jak szybko życie może skończyć się dosłownie w ułamku sekund. Każda nasza tura trwa od 6 do 10 sekund mniej więcej prawdziwego czasu w grze. Więc ten straszny widok wywołał u ciebie pewnego rodzaju lęk. Tracisz swoją akcję. Anna jest troszeczkę spanikowana i cofa się troszeczkę bardziej na wozie. Dobrze. A ten z łukiem odsuwa się na lewo od Ukharu po to, żeby nie mieć go zbyt blisko siebie. Wydają się być zdeterminowani na tyle, że chcą nadal walczyć, że nie chcą nadal uciekać. Ukharu, twoja akcja. Teraz pytanie, jak daleko są od tego łucznika? 4 metry. Dobrze, to czy byłbym w stanie po prostu zsiąść z Shodoya i podejść do niego, te 4 metry? Tak. Dobrze, to chciałbym w takim razie zsiąść, nawet jeśli Shodoy jest w półbiegu, to zsiąść z niego, podbiec do tego łucznika i teraz chciałbym go zamachnąć się na niego, ale nie chcę go zabijać. W sensie nie chcę mu dawać jakby fatalnej rany, tylko chcę go po prostu, żeby
upadł i żeby nie był w stanie walczyć. Nie wiem, w nogę, w rękę albo coś takiego. Stan łucznika... No dobrze, zróbmy to w ten sposób. Rzuć mi proszę na medycynę, Już. to jest wiedza. Mhm. 13. Okej. I teraz rzuć mi proszę na obrażenia. Moją bronią. I teraz pytanie, czy z szarży liczy się kombinacja? Nie. Okej. Znaczy, nie, przepraszam. Powinno się liczyć, bo to nadal jest trafienie. Jako wojownik masz wskaźnik kombinacji. Za każdy udany atak twoja kość zwiększa się o jedno oczko. Mhm. 7. 7. A uderzasz go mocno, ale nie na tyle, żeby go kompletnie obezwładnić. Nie zaatakowałeś go ostrą stroną ostrza, bardziej jego klingą, Mhm. płaską po prostu. Zabolało, ale nie obezwładniło go do takiego stopnia, do jakiego ty potrzebujesz. Okej, rozumiem. To sprawia, że Ruben teraz ma akcję. Dobra. W takim razie zawracam się i chciałbym tym razem przeszarżować na gościa, który zagraża Lloydowi. Chciałbym Tarczą, zaatakować. toporem. Myślę, że zaatakuję tego gościa tarczą. Okej. Więc w takim bądź razie. 7 obrażeń. 7. Prawie na tyle, żeby go ogłuszyć, ale jednak nie do końca. Po prostu swoim puklerzem łam go w głowę, słysząc, że połamałeś mu coś w szczęce razem z tym, że wypadło mu jeszcze parę zębów, które wypluł. Okej. W takim bądź razie jeszcze jako bonusową akcję chciałbym przysłonić się swoim puklerzem oczywiście w stronę napastnika. I czy mogę coś powiedzieć w tym czasie? Nie bardzo, jeżeli decydujesz się na to. Dobra, to tylko zasłaniam się. Jasne. No to on. Pomimo wszystko próbuje dostać się do Lloyda, który był otępiały troszeczkę tą sytuacją. Ale opuszczają go gdzieś w połowie siły. Ruben, ze względu na tą sytuację i w położeniu, w którym jesteś w stanie jako pewnego rodzaju reakcję go zaatakować. Ponownie. W takim Możesz spróbować razie ponownie puklerzem. chciałbym podciąć mu nogi puklerzem. Albo Okej. uderzyć go w plecy. Może go oszołomisz, jeżeli chciałbyś go oszołomić, żeby przeżył. Tak, chciałbym tak zrobić. Okej, spróbujmy. Puklerzem, tak? 6. Wystarczy. Po prostu pada na ziemię. Traci przytomność. Nel. Został jeszcze łucznik, prawda? Zgadza się. Czy ja jestem w stanie mu jakoś strzelić z mojego łuku w nogę albo w coś takiego? Nie mamy obrażeń, które będą mogły iść w określone przez was kończyny. Wiem, ale po prostu chciałabym mu przycelować tak, żeby nie zrobić mu większej krzywdy, żeby go po prostu nie zabić tak jak poprzedniego. Kości zdecydują o jego losie, niestety. Okej.
Na tym polega niestety nasz system, że nie możemy do końca wybrać sobie gdzie, co, jak, bo może to również działać na was i również was... O, to O, też ładne... Strzała przeleciała kompletnie w nie tym kierunku. Coś się zakręciło. Może to drewno nie było najlepszej jakości, jakieś takie pod kątem, jak wyjmowałaś strzałę, teraz myślę, że to szok. nie ma co o tym myśleć, natomiast on bardzo uwziął się na Annę. Czy on może strzelać z łuku, kiedy jest koło mnie? Tak, natomiast on ma brak przewagi na to. Okej. Natomiast zagrożenie jest zerowe, bo nie udaje mu się nawet trzęsącymi rękami Mam strzały. pytanie. Czy wyrzucił jeden? Wyrzucił 0. Ja mam ripostę. Masz ripostę. Możesz z tego skorzystać. Dobrze, więc tak, chciałbym skorzystać. Dobrze. To miejmy nadzieję, że go nie zabiję. Ja też nie trafiłem. O! No ciekawe tutaj się rzeczy podziały. Czyli to teraz jest tura Lloyda. Lloyda. Chciałbym podbiec do Anny i jej zastosować pierwszą pomoc. Pierwszą pomoc? Tak, W sensie, sensie co chciałbyś zrobić? No bo ona Okej. ma strzałę w ramieniu. ma strzałę w ramieniu, więc chciałbym... Chcesz użyć zaklęcia? Nie, chciałbym opatrunek jej zrobić. Z czego? Z bandaża mojego. Okej. Czyli to masz w podręcznej torbie. Mhm. Idziesz to zrobić. Anna momentalnie, jak próbujesz przyłożyć jej bandaż, nie zgadza się i kompletnie od ciebie ucieka. Bardzo irracjonalne zachowanie, którego nie do końca rozumiesz, co się teraz Anna, spokojnie, Nie. chcę pomóc. Kończy to twoją akcję. Pole walki to nie czas na rozmowy. Ukharu. To co chciałbym się znowu tak samo zamierzyć na tego łucznika, ale Mhm. nie z chęcią zabicia go. Dobrze. Czy jeśli go nie trafiłem, to straciłem kombinację? Tak. Dobra. Za każdym razem, kiedy nie trafisz przeciwnika, resetuje to twoją kombinację. 5. 5. Czyli co? Płaską stroną? Tak. Pada nieprzytomny. Dobra. No i co? Został mężczyzna z korbaczem, który próbuje się rzucić do ucieczki. Tak? A nie, przepraszam bardzo, bo jest oszołomiony też. Mój błąd. Nie zaktualizowałem w notatkach. Dobrze. Wasi przeciwnicy leżą oszołomieni. Anno, czy pozwoliłabyś się Nie. opatrzyć? Nie. Lloyd, proszę, zostaw mnie. Dam sobie radę. Nic mi strasznego nie jest. Wiedziałem, że zostałaś zraniona. Potrzebujesz pomocy. Nie, Lloyd, powiedziałam. Pozwól chociaż przemyć tę ranę. Poradzę sobie, mam własną magię. Dotyka się ręką. Widzisz światło złote pulsujące z jej dłoni, które schodzi na jej ranę.
Widać, jak jej rana powoli się zamyka, jak jej rozcięta skóra, krew, wszystko się cofa, zamyka. Wygląda jak mała blizna, która potem znika. Jest mi naprawdę przykro, że ci się to wydarzyło. Nic Mieliśmy się nie cię stało, chronić. nic się nie stało. A jak reszta? Macie dwóch gości. Ja Mhm. swojego łapię za fraki i taszczę w stronę reszty. Tego rzucam po prostu na ziemię. Tego trochę rzucam na ziemię. Koło naszych sojuszników. Nel bardzo ciężko oddycha. Drogi Sarelamie, wybacz mi. Ukharu nie myślał, że w Talongardzie i okolicach jest tak dużo złych ludzi. Klękam przy tym mężczyźnie, którego zabiłam. Niech Sylana przyjmie cię do swej ziemi. Przepraszam. Trzeba będzie pochować albo spalić. Wróg wrogiem, ale nie można zostawić ciała niepochowanego. Myślę, że Ja schodząc... ja nie chciałam, on mi się nabił. Nie chciałam tak mocno. Kładę jej tak rękę na ramieniu. Spokojnie. Walka zawsze ma swoje koszta. Trzeba płacić cenę. On zapłacił swoją. Powinniśmy cieszyć się, że to jednak nie jest żadne z nas. Dlatego że- myślałem, że będzie lepiej im dać po prostu te pieniądze. Byli źli. Wiedzieli, jakie jest ryzyko. Wydaje mi się, Lloydzie, że my przeznaczymy te pieniądze zdecydowanie lepiej. Chciałabym stać i podejść do rzeki. Chciałabym w niej przemyć ręce z krwi oraz twarz. Kawałek masz, więc odchodzisz sama. Tak? Czy mamy czym związać tych dwóch? Nie. Mamy. Mamy? 2 metry liny. To prawda, ale to nie wystarczy ci na dwóch. Chyba, że to rozetniesz, będziesz miał metr liny, żeby zrobić takie pseudo... zwiążesz im nadgarstki. Wracając do Nel, idziesz w stronę rzeki, wkładasz swoje zakrwawione ręce praktycznie aż do przedramienia do wody i widzisz swoje odbicie razem z tą krwią wpadającą do rzeki. Jak zmyję sobie krew z rąk, chcę zacząć przemywać sobie twarz, usta po wymiotowaniu. Powinniśmy ich związać, jeśli mamy czym. Mam troszkę liny, aczkolwiek nie sądzę, żeby starczyła na obydwóch. Paru, myślę, że sen jest najlepszym związaniem ich. Są związani teraz z ziemią i Sen nie Myśl- trwa wiecznie. Lloydzie, chciałbym ci przypomnieć, jak ostatnio się skończyło niezwiązanie nieprzytomnego kolegi. Twoim zakrwawionym nosem.
którego natychmiast wyleczyłem. Nie mam do niego żalu o to, co zrobił. Dobra, ja biorę tych dwóch po prostu gdzieś koło siebie. Jak na razie ich tak opieram jakby plecami do siebie. Tą dwójkę nieprzytomnych. Tamten Rozbrajam jeden ich. Martwy po prostu wylewa się więcej i więcej krwi, zostawiając kałuże wśród trawy. Jego szaty robią się karmazynowe. Jego wnętrzności lekko wystają z pomiędzy płyt pancerza. Jego jelito i Chciałbym rozbroić tych dwóch. To na pewno. w sensie? Zabrać od nich bronię, żeby nie były przy nich. Jeśli gdzieś mają jakieś na wierzchu coś widocznego. Oni je upuścili w Okej. momencie, w którym... Nie mają żadnych sztyletów ani nic takiego. Możesz ich przeszukać. Okej, chciałbym ich przeszukać. Na szczęście. Okej. To znaczy, jeżeli nie masz żadnego punktu szczęścia, to nadal możesz ich przeszukać po prostu. I po prostu do 20. D20, tak. 18. 18. No słuchaj. Znalazłeś, można powiedzieć, zapisek. Jakby to powiedzieć, dokument, który daje ci dostęp do paru sztuk bydła w Radex Crossing. 2. Chyba nie mam Ale pojęcia, gdzie jest w Radex daleko. Crossing. Okej. A mają jeszcze jakieś złoto przy sobie? Nie, nie mają. Przynajmniej ten nie. Okej. To jak na razie biorę ten... Nie wiem, weksel? Nie wiem jak to nazwać. Akt własności. Tylko, że on jest oczywiście podpisany na nie ciebie. On jest na Tak, wiem. Daniela Bieleckiego. Okej. Czy mamy czym zakopać poległego? Łopata, cokolwiek. Ja Niestety. nie mam nic takiego. Co najwyżej mogę użyć swoich dłoni. Możemy też, tak jak mówiłeś zresztą, spalić ciało. Albo zostawić go jego przyjaciołom. Myślę, że patrząc po ich gębach, raczej by go tu tylko zostawili na zgnicie. Tam było mówione, że gdzieś dookoła są jakieś resztki wozów albo kamieni, nie? Czy byłoby możliwe utworzyć całun z tych kamieni na tym ciele? Ze względu na to, że nie utworzyliście jeszcze ogniska, no to macie jeszcze to drewno. Całun, Z kamieni, nie? w sensie z kamieni drewna, nie bardzo, w sensie to ciało się nie spali, moi drodzy. Ale nie Chciała się- nie spalić, po prostu je przykryć, żeby nie leżało na wierzchu. Kamieniami i drewnem. Da się. Okej. Chociaż tak bardzo prymitywnie. Kto chciałby się tym zadaniem zająć? Ja. Rzuć mi proszę na survival. Ja też chciałbym się tym Kajetan... zająć. Jaki Kajetan? Kim jest Kajetan? Kim jest Kajetan? Ruben, ty Kajetan? również na survival. 21. 15. To myślę, że tutaj Ruben Tyl- wie, jak coś takiego zrobić jak najbardziej, tak? Tylko zanim go pochowamy, chciałbym jednak sprawdzić jego
jego podarki dla nas, jego ekwipunek, czy nie posiada czegoś przyczepionego do pasa, jakiejś sakiewki. Jest cały we krwi, wystają mu flaki, a ty też mógł kieszenie przetrzewić. Jak się reszta grupy czuje z tym, co chce zrobić Ruwen? Martwi ze złota nie skorzystają. Ja wrócę do reszty. Ruvenie, oddałbym to złoto jego kompanom. To i tak mała cena za stratę kompana. My jednak też zostaliśmy przez nich zranieni. No, chociaż masz może rację. Jednak zapłata życiem to nie da się wyliczyć w złocie. Chyba, że chcesz go przeszukać mimo wszystko. To się chciałbym znaleźć, czy nie ma złota i jeśli będzie, to Okej. czy mam rzucić na jakieś powstrzymanie się przed wymiotami? Niekoniecznie. Rzuć mi proszę D20, a potem D5. Okej. 19. Okej, teraz D5. 3. Okej. W jego kieszeni znajdujesz bardzo wyrafinowaną rzeźbę przedstawiającą jakby to powiedzieć, takiego złocistego kawalerzysty. Nie jest to duża figurka, bo musiało mu się zmieścić. Ma może maksymalnie 15 cm szerokości, z 10 wysokości. Tracisz 3 morale. I minus 1 do szczęścia. Nel, wracasz już z nad jeziora. W ciszy chciałabym zebrać swoją broń. Twój miecz nie jest umyty jeszcze, jeżeli jesteś ciekawa. Zdaję sobie z tego sprawę. A ty, Lloyd, co w tym wszystkim robisz? Anna jest Zysiu. przerażona tym całym zajściem, tym rozlewem krwi. Ano. Czy nie uważasz, że powinniśmy już ruszać? Uważam tak. Te ruiny, nieważne, trudno. Patrzę, jak im idzie przygotowanie tego kopca. Całunu. Całunu. Dobrze. Jak najbardziej Ruwen przoduje tutaj, ale Ukharu niemniej jednak też nie jest w tyle z tym wszystkim. Po prostu kamienie... Wiecie co? Równie dobrze tak naprawdę moglibyście go dać pomiędzy gruz po prostu szczątków miasta. Ale to, co robicie, też jakąś tam ma sens. Kto go przenosi? Czy wy zanosicie te wszystkie rzeczy w miejsce, w którym on padł? Bo to też jest pytanie. Znaczy, no ciało zakopujemy gdzieś tam pod tym, a właśnie co Ruwen robi z tą rzeczą, tą figurką? Myślę, że zostawia po prostu na nim. Po prostu odpuszcza z ręki i ląduje przy jego boku. Okay. No jeśli to załatwimy wszystko, to chciałbym jednak oddać tamtej dwójce ten akt własności. Ukharu nawet nie wie, gdzie to jest. Także...
Możemy ruszać dalej. No i tak ewidentnie odwraca też wzrok od do całego krwawego ciała. Ukaru sądzi, że chyba lepiej zjeść po drodze. Chciało mi się jeść. To może być lepszy pomysł niż jedzenie tutaj, w tym miejscu. Nel, jak się czujesz? Odebrałeś kiedyś komuś życie? Lloyd kręci głową. Nel milknie, spoglądając w dół. Niestety, na wszystko musi być swój pierwszy raz. No te złe rzeczy również. I zgadzam się z tym. Uważam, że prawdziwą siłę pokazuje się, kiedy unikniesz tych złych rzeczy, na które nigdy nie musi nadać czas. W prawdziwym planie Aszy nie ma miejsca na bezcelową śmierć. Zbierajmy się. Szodoj! Ładujecie się ponownie na wóz wszyscy? Tak. Tak, No i znowu zabieramy ja wszystko, naprzód. co nasze. Wendy? No, Wow! Wow! Wow. Przejechał. Wampirzy vibe, zrobiło się smutno i... Co nie? Nel również wsiada na wóz i chciałabym zobaczyć, czy na wozie nie ma jakiegoś małego kawałka materiału albo czegoś. Są worki z żywnością. Mhm. Może coś Mm. podczas drogi. Czy z przodu jak siedzę i kieruję wozem, to jest koło mnie miejsce, żeby ktoś koło mnie usiadł? Tak. Ktoś może dołączyć do ciebie na woźnicę. Nel, chciałabyś usiąść koło mnie? Nie widzisz prawdopodobnie tego, ale Nel przytakuje i siada obok ciebie. Masz może kawałek materiału? Daję jej jeden z moich bandaży. Czy takie coś by się nadało? Może być. Dziękuję. Mam też coś takiego i wyjmuję jedno ciasteczko miodowe i podaję. Jest niewiele, ale Przyjmuję. Ukaru, podałbyś proszę kawałek suszonej wołowiny? To wyciągam, bo przyczepiam te wszystkie torby czy tam do Shodoja i wyciągam mu ten jakiś kawałek i podaję. Też sam Dziękuję. biorę sobie. I Ruwen zajada się tą wołowiną, popijając swoim napojem z bukłaku. Aczkolwiek w małych ilościach. Przejeżdżacie dalej. Widzicie jakąś mieścinę po drugiej stronie rzeki. Dosyć małą, jakąś taką wioskę, ale jedziecie dalej. A Anna zwraca się do was na woźnicy
osób. Tutaj, za tym mostem w lewo. Oczywiście. Widzicie na przodzie, niczym słup, znak drogowy z napisem Horncrest. Ale wy skręcacie w lewo, a w lewo znak mówi, znaczy jest napisane na nim Dunkaria. Przepraszam, wiem, że to... Nie wiem, jakie to uczucie tak walczyć jak wy. Całe życie w klasztorze, ale... Elrad by wam wybaczył, bo broniliście się w obronie samych siebie. Mieli szansę odejść, ale zdecydowali się na takie decyzje. Nie wiadomo, komu zrobili krzywdę. Nie myślałem o tym w ten sposób. Dziękuję, Anno, za te słowa. Każdy ma jakieś przeznaczenie. W pobliżu jednej malutkiej farmy. Widać biegające w otoczeniu gęsi, widać parę świnek, jakiś warzywniak, jakieś pomidorki, fasole i inne rzeczy. Ogrodzone palisadą. Nie jakąś zbyt wysoką, nie jakąś ostrą, tylko po prostu ściętą. No i taki mały domek z drewna w otoczeniu z stodołą, studnią na środku. Widać jakiegoś starszego mężczyznę nabierającego wodę i kobietę w ogrodzie też starszą. Z jakimś psem w otoczeniu. Ugaru uważa, że pora na postój. Trzeba się pożywić. Czy na barwę nieba, czy już jest pomarańczowo, że już słońce zachodzi? Nie, jeszcze nie, ale jest troszeczkę później. Też dowiedzieć się, jaka jest godzina? Nie, bardziej tak poglądowo chciałem. Późne popołudnie raczej. Okej. Koniom też przydałoby się już odpocząć. Nasarelama, zapomniałam ich napoić z tego wszystkiego. Ja mam tylko rum, a raczej konie tego nie piją. Nie twoja wina, każdy by stracił głowę w takiej sytuacji. Możemy zatrzymać się tutaj. Może ci ludzie będą chcieli nam pomóc. Mi zatrzymuje. Czy jestem we krwi brudny Nie. od... Nie, Okej. nie szczególnie. Bardziej, nadal jesteś, natomiast ty, jak i Ruwen, jak i Ukharu, jesteście nadal brudni w błocie. Tak. Miejscami. Ruwen się Ja umył. myłem się w rzece. A myłeś się w rzece, masz rację. No to... Oj, to było ci trochę zimno od tych ubrań. Namoczonych i mokrych. To żebyś tylko się nie przeziębił, ale nie wiadomo jak to z elfami. Nie no, elfy mogą się przeziębić. To nie jest akurat... To, że mamy dodatkową parę żeber nie oznacza, że nie możemy. Czy No one właśnie. mi w sumie wyschły, bo raczej był słoneczny dzień.
Tak, ale nadal pamiętaj o tym, że mamy początek takiej wiosny, można by powiedzieć, więc nie jest jakoś szczególnie ciepło. Tak okej. odczuwalnie bym powiedział, jest około... Rano było z 10 stopni, powiedzmy. Okej. Porozmawiam z tymi ludźmi. Zapytam się ich. Może pozwolą nam napoić konie ze studni. Znaczy, nabierzemy wody ze studni i tak napoimy konie. Może w ogóle uda nam się tutaj przespać noc. Ukharu jak na razie nie będzie się zbliżał. Ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na nocleg? To wie, No. kiedy zobaczymy następną farmę. Na pewno nie 5 sztuk złota za osobę. Myślę, że równie dobrze możemy spać po prostu na polu. Pod słońcem księżyca, ale aczkolwiek Słońcem księżyca. światłem. Zawsze z miłą chęcią patrzy na księżyc, ale to nie jest dobry pomysł, żeby spać pod gołym niebem o tej Myślę, porze że- roku. Myślę, że może nam być zimno. Jest to bardzo możliwe. Dobrze, to idę. I idę do tych starszej pary nabierającej wody ze studni. No nie, oboje nie nabierają. Idziesz albo do mężczyzny, albo do kobiety w ogrodzie. To idę do mężczyzny. Okej. Anna dołącza do ciebie. Czy któryś z was jeszcze będzie szło, czy... Mężczyzna jest łysy. Ma taki... Można to nazwać pewnego rodzaju kaszkietem brązowym. Jest w takim ubraniu troszeczkę jakby do pracy w polu, takiej niby ogrodniczki, można to nazwać, takie ciemnozielone, do tego taka koszula lniana i lekkie, jakby małe okulary. Jego twarz jest takim grymasie, taki nie wydaje się zbyt miły z twarzy. Miejmy nadzieję, że pozory mylą. Dzień dobry. A właściwie już dobry wieczór. Co tu chciał? Podróżowaliśmy tędy i zastanawiamy się, czy moglibyśmy za opłatą korzystać z noclegu tutaj. Za opłatą. A o jakiej kwocie mówimy? Tak patrzę. Myśleliśmy o 1 sztuce złota od każdego. Za sztukę. A ile was jest? Anna odzywa się. Drogi panie, jest nas 5. 5 za jedną, za głowę. Coś słabo. Ja złożyłem propozycję. Pan ma jakąś ofertę? Ja ofertę? A co, ja wyglądam jako berża? Oberżysta? No, możemy jeszcze dać w ramach nadszarpnięcia budżetu 2 sztuki złota za nocleg. Myślę, że tak. Jeszcze mi obornik pomoże cię przerzucić. Ha. Dziwa oferta. I wyciągam rękę do niego. Wyciąga swoją starą rękę. Na oko ma z 70 lat. Jest zgarbiony troszeczkę. Kobieta idzie w kierunku wozu.
Dzień dobry. Państwo co tu tutaj robią? Dzień dobry. Właściwie szukamy miejsca na odpoczynek, jeżeli to nie byłby problem. Nie, absolutnie, zapraszam. Fantastycznie, dziękujemy bardzo. Wiedźcie tutaj, o, koniki widać zmęczone. Z daleka państwa jedziecie? Wyruszyliśmy z Talonguardu. Z Talonguardu. Toż to pół dnia drogi. No, już przydałoby się koniki napoić. Ale jesteście państwo ciekawi? Może jakąś opowieścią nas uraczycie? U nas to mało się słyszy. Moglibyśmy przy jakimś obiedzie. To u nas to tylko jak stary do Dunkarii pojedzie. Bo my to do Talonguardu to dla nas za daleko w naszym wieku. W każdym wieku można. No już, prowadźcie konia. No i prowadzę konie. To ja pomagam. Ostatnimi. Ona jakby też traktuje tutaj Shodoya, czy... Jakby pokazała na wszystko. No dobra, to też idę w takim razie. Znaczy jadę. Wjeżdżacie. Rówen, gąski w otoczeniu. Staram się jak najbardziej omijać się swoim krokiem po prostu. Tam jakieś kury są, ze stodoły ganiają się, jakieś kotki na dachu miauczą. Opowiem wam, w otoczeniu tego wszystkiego również znajduje się pewna część lasu. Więc to jest taki miły, fajny zagajnik, jeżeli chodzi o tą farmę. No dobrze, wjeżdżacie. Starszy mężczyzna. Co? Wjeżdżają. Magda, coś ty ich wprowadziła, ja tu interesy upijam. Oj, Tadeuszu, posłuchamy, mili ludzie, widać dobrze z oczu patrzy. Jak? A tamtemu na tym... Co to jest? Jakiś pawół? Bizon? Ja to słyszę? Byk? No. To jest Tur. Shodoy. Tur. Kobieta pokazuje, żeby zatrzymać się z końmi na środku podwórka. Zatrzymuję je. Trzeba je rozwiązać z uzd. Próbuję to robić. A reszta co w T-pozie? Wybacz, pomogę koleżance. Ja schodzę z Shodoya, ściągam z niego te wszystkie tobołki, podaję reszcie. No i gdzieś go tam przywiązuję, czy po prostu gdzieś zamykam, nie wiem. Rzuć na opiekę nad zwierzętami. A ja bym chciał pomóc Nel. W Dobrze. koniach. 15. Okej. Zauważasz, że Shodoy jest wysoce zainteresowany pewną biało-czarną krówką, jedzącą sobie trawę na polu. Shodoy, nie teraz. Czy jest tam jakieś też siano, czy coś, co on by mógł sobie tam rzucić? Jest trawa, siano, Ej. trochę rzeczy jest, jak Czyli to na nie gospodarstwie umrze, wiejskim. nie umrze z głodu, jak go tam Nie. gdzieś... Dobra. On też do koryta, tam jest korytko, konie automatycznie odwiązane przeszły do koryta. Shodoy patrzy na ciebie. Shodoy, zachowuj się. Nie tak cię wychowywałem. Później. Patrzę na tą krowę.
Czy ty będziesz mieć Shodoya przez całą kampanię? Ja będę zmuszony robić jego dźwięki. Dobrze, że ona nie jest magiczna, bo nie może się teleportować. Czy ta krowa jakby wielkościowo jak jest do Shodoya? O. No Shodoy jest znacząco większy. O pół metra w górę, więc... No i na pewno tak 1/3 wagi też ma więcej. Shodoy No, nie, ale... bo ją złamiesz. Wiadomo, jak to jest w przyrodzie. Niech Matka Ziemia macie w opiece, Shodoy. Nie rób nic głupiego. Chodźcie podróżnicy, opowiecie nam skąd jesteście, skąd przybywacie, co tu robicie. Napijemy się kompotu. Klepię Shodoya w zad i idę. Bardzo chętnie. I Mm. również idę. Skoro państwo proponujecie, no i też podążam. Ja nic nie proponowałem, gdzie moje złoto? Tadeusz, no... Mili ludzie, zostaw ich. Ale macie mi ze studnią, który silny? No to ja podnoszę rękę. No to ty mi ze studnią pomożesz. Ukharu może pomóc. No i pomożesz. Wchodzicie do środka. W sieniach jest parę par butów, jakichś takich płaszczyków, kapotek i tak dalej. Wchodzicie głębiej. Jesteście w kuchni. Połączony z taką jadalnią. Jest biała, chociaż przydałoby się jej pomalowanie nowe, bo dym z kotłów, spalnika i z całego, bo to jest taka ceglany piec, osmalił troszeczkę ściany, no ale widać w środku słoiki z dżemami, słuchajcie, jakiś kompot, tutaj się jakaś zupa robi, chyba jakaś taka grzybowa, czuć w powietrzu. Widać troszeczkę jakieś słoje z miodem, jakieś napitki alkoholowe stoją w glinianych flakonikach. Widać łóżko, taką, można powiedzieć, trochę sofę, tylko że z drewna, stelaż jest i poza tym jest wypełniany, jakby to powiedzieć, powiedzmy materac słomą i na to wszystko jest kapotka z wełny. Jest bardzo tutaj wiejsko. Jest parę malunków jeszcze przed wejściem, takich kwiatów przeróżnych. No, siadaj ta. No to ja siadam na tej sofie. Ja również. Tam z dwie takie jakby pufy są jeszcze, żeby usiąść spokojnie. No to ja usiadam na jednej z pów i staram się wyprostować nogi. Piękne malunki tam w sieni. O, dziękuję, to malowałam. Mam pani talent. I ja próbuję... Czy ja jestem teraz z nimi, czy poszedłem z tym gościem? Jesteś z nimi. To ja próbuję usiąść gdziekolwiek, żeby nie złamać nic. Może mogę nawet postać opartą o ścianę, nie ma problemu. Anna stoi wpatrzona w szybę. Oj, tak was dużo tutaj dzisiaj przywiało, ale to dobrze, w grupie raźniej. Prawda. To co, każdy zupę? Ja bardzo chętnie. Ja też, pachnie wspaniale. Ja Jeśli kiwam jest, głową, że tak. jeśli jest taka możliwość, z przyjemnością. Ale wam zupy w miski, każdemu, Annie No, ty również. Słucham? Nie, chciałem się zapytać Anny. Anno, ty też będziesz chciała? Anna jest... Jej aura troszeczkę się zmieniła, jakby to powiedzieć, była bardziej pogodna, optymistyczna, na tą wyprawę, na te ruiny i to wszystko. Teraz jest mniej. Trzyma się za rękę, którą leczyła wcześniej.
To co, jecie? Jak najbardziej. Tak, jemy. Zgadza się. Ja chciałbym, bo Anna stoi cały czas przy tym oknie, czy wstała? Stoi przy oknie. To ja chciałbym wstać ze swojej pufy i podejść do Anny. Położyć jej dłoń na ramieniu, na tym niezranionym ramieniu. I Troszeczkę się przestraszyła, tak wzdygnęła lekko. Anno, jeśli masz coś na sumieniu, nie wstydź się nam powiedzieć. Nie, wszystko jest jak najbardziej w porządku. Po prostu ta sytuacja była trochę... Druzgocąca. Leczyłam w klasztorze różnych ludzi po różnych ranach i tym wszystkim. Ale dzisiaj nie było klasztoru koło mnie. Dzisiaj nie było moich nauczycieli, nie było Samanty. Poradziłaś sobie świetnie, jak na pierwszy raz. To teraz usiądź, ciepła żupa czeka. Dziękuję za te miłe słowa. Nie ma za co. I też siadam. No to powiedzcie, skąd przyjechaliście? Gdzie jedziecie? Właściwie można powiedzieć, przybyliśmy z każdego zakątku świata, z tego co słyszałem od moich kompanów. A zmierzamy do bliskiego dosyć miejsca, bo do Stonehelmu. Do Stonehelmu blisko? Nie, Stonehelm to kompletnie na południe, to gdzieś pojechaliście źle. Anna patrzy na was wszystkich. Bo na sekundę musimy pojechać w jedno miejsce przed Stonehelmem. A Spoglądam po prostu na Annę. Ja również. A gdzie jest Stonehenge? Tak stąd? Jak daleko? Kogo pytasz? Kogo pytasz? Tej pani starszej. Mhm. Stonehelm? O to daleko, ja to się nie znam na mapach. Ale to na południu bardziej. Tutaj na północ to Grimheim i Jairolan. Wszystko wam wytłumaczę. Spokojnie, nie przejmujcie się. Czy ja- Jedziemy dobrze. Czy ja siedzę przy Annie? Anna stanęła tak troszeczkę, przysunęła się do szafki, zacisnęła wargi i odstawiła zupę. Okej, spoglądam po prostu na nią tak. Haru się tylko zastanawia, jak każdy z nas pomylił kierunek. Nie, Nie przypominam sobie u kucharów, żebyś wybierał jakikolwiek kierunek. Więc ty na pewno się nie pomyliłeś. Właściwie to ale Ukharu uważa, że wszyscy podróżowali i górę od dołu odróżniają. Do góry nie pojechaliśmy. Do dołu też. Tak właśnie myślałam, że te drogi są zbyt znajome. Jak pewnie się domyślacie, przybywam z Airolanu. W pewnym sensie. Myślę, że na razie nie powinniśmy się tym przejmować. Jeśli już tu jesteśmy, otrzymujemy tak piękną gościnę, za którą powinniśmy być wdzięczni. Uraczmy się tą zupą i cieszmy się chwilą. To co słychać w świecie? Zaczynam po prostu jeść zupę. A no tak, zjedzcie i mi potem opowiecie. Ja też jem. Ja też jem. Ukharu nadal dziwi się.
Ukharu, Ale pyszna ta zupa. Mi też smakuje. Ukharu przyjechał z góry. Czemu nie rozpoznał drogi? Nie Zgadzał obwiniaj się. się, Ukharu. Myślę, że to nie twoja wina. Ukharu zagadał się z Nel. I patrzę tak znowu porozumiewiająco na Annę, po czym odwracam wzrok z powrotem do zupy. I mówię pod nosem, a mówiłem, pytałem się, czy czegoś nie powinniśmy wiedzieć. Spokojnie, spokojnie. Nie teraz, nie czas teraz na to. Teraz jest czas opowieści. Kto chciałby się pierwszy wypowiedzieć? Ja nie powiem, historii trochę mam, ale podpuszczę wam kolejki, jeśli chcecie. Możesz opowiedzieć o tym, jak to było krapie. Krabie. Moi drodzy państwo, Czym jest krab? krab. Ciekawe, czy będziesz tak samo postrzegała go jak Agris, a więc krab. Jakby ci to wytłumaczyć. Krab jest to taki pająk, tylko opancerzony własną skórą i ma jeszcze dodatkowe dwie, można by to nazwać rękami, aczkolwiek zakończone one są. Zakończone są szczypcami, takie jak na przykład kowal używa do swoich wyrobów. Ja Wiem, po jest... paru łyżkach odstawiam zupę od siebie. No to zjedliście już wystarczająco? Tak właśnie. Czy mogę rzucić na smak? Ale to czemu mnie pytasz w ogóle? Nie no, rzucaj. No, ale czy Nie musicie jest... mnie o takie rzeczy pytać. A plus ileś, czy po prostu? Rzucę. Po prostu, a nie to co Lloyd. Plus 120. O Jezus. No nie wiem, po prostu, wiesz, twoje kubki smakowe są morskie. Ty to lubisz sobie zjeść, wiesz, jakąś tam małżę, jakiegoś właśnie kraba, węgorza, kokosa, ananasa, papaję. Ukharu się już najadł. Ja też odstawiam zupę. Dziękuję za gościnę. To skąd przybywacie? No to w stare uszy to nowe historie nie wpadają. Jak już zaczęliśmy historię, o krabie, A co to krab? Już tłumaczyłem. Mi nie. No dobrze, to... Tu mi garki bulgoczą, to... No dobrze, rozumiem, nie ma sprawy. Nie mam problemu się powtarzać. Więc tak jak mówiłem, krab jest to pająk, tylko opancerzony własną skórą. I ma jeszcze dodatkowe dwie ręce zakończone szczypcami. Można je porównać do szczypcy, które w swoim fachu używa kowal. Takie czarne te kraby? Jak pająki? A sieć robią? Nie, sieci nie robią. One żyją pod wodą i są Pod bardziej... wodą. Zgadza się, większość swojego życia spędzają pod wodą, a kolorystycznie zazwyczaj są biało-pomarańczowe. O, to nie jak pająki. Ale takie też małe są? Zgadza Takie się. duże. Małe, chociaż taki jeden duży był, ale to długa historia. Nie będę się rozwijał. Opowiedz proszę, to bardzo ciekawe co mówisz. Dobrze, ale proszę od razu mówię, nie wystraszcie się na jej zakończenie. W każdym bądź razie w moim miejscu zamieszkania dawnym zdarzało się czasem, że na ląd wychodziły potwory morskie, ale była to dla nas dosyć oczywista sprawa, jednak
Więc pewnego razu wyszedł na ląd wielki krab morderca, którego nazywaliśmy Kraborgiem. O 8 wielkich szponach, o wielkim ciele kraba, Ojejku. z którego przodu wystawało tułowie przypominające człowiecze. Ale na szczęście ja i moi sprzymierzeńcy widzieliśmy już wiele, więc pokonaliśmy go bez większych problemów. I no, muszę dodać, że jego mięso było naprawdę przepyszne. Zjedliście takiego... Potwora? Krab to krab. Większy, mniejszy, mięso to samo. A jak smakował? Dosyć słodko, mimo tego, że żyje w słonej wodzie. Ale jak kurczak, czy... Nie. Nie, zdecydowanie nie jak kurczak. Nie wiem, nie mam zbytnio odniesienia. Jakby mięso krabie jest dosyć swego rodzaju. Jak rybie? O wiele bardziej soczyste oraz słodkie. Mięso rybie jest jednak delikatnie bardziej suchawe po ugotowaniu. A tutaj rybek w jeziorze to dobre są. Można nałapać. Czasem jak młodsza byłam, to chodziłam z moim tadzikiem. Teraz to tylko po grzyby i do Dankari. A jeszcze na południu jest Timberwood, więc Byłam w Timberwood. tam takie fantastyczne meble robią. Podobno najlepsze w całym Talongardzie. Dobrze, teraz chyba moja kolej na opowiedzenie historii. Ta historia jest bardzo świeża, zdarzyła się tej zimy i razem z braćmi i siostrami z mojego zakonu, białych tkaczy, byliśmy przy mieście zwanym Zorfigal. Planowaliśmy rozpocząć rozdawanie dóbr dla biednych dzieci z okolicznych miast. Pomyliłem się absolutnie. Nie Zorfigalu, Sea Haven. I A to nie słyszałam nawet o tym. to takie wolne miasto, niezrzeszone z imperium. Daleko? Na pewno daleko. A w którą Bardzo stronę daleko. świata? Ukharu by nie pytał. Po dzisiejszych wydarzeniach nigdy już nie wiadomo, która strona jest którą. Lloyd się roześmiał. Na południowy zachód, jak coś. Będzie tak mniej więcej na południowy zachód. O. Niestety nie mieliśmy żadnej rąk do pracy, żeby pomóc nam rozwieźć te rzeczy, a dystans między miastami był duży. Tak więc wywiesiliśmy ogłoszenie i nie uwierzycie, co się wydarzyło. Ktoś na to ogłoszenie rzeczywiście odpowiedział i były to 4 gobliny. Gobliny to takie małe orki, tak? Tak.
Ukoru jest zdziwiony, że 4 gobliny odpowiedziały na takie wezwanie. Pewnie zmaściły robotę. Zepsuły, zniszczyły. To moja Podpaliły. mentorka mi właśnie opowiadała, że jeden był najprawdziwszym magiem. Druga nosiła młot w kształcie słodycza. Trzeci szył najlepsze ubrania, jakie w życiu widziała, dla oczywiście ich rozmiaru. A czwarta nosiła, właściwie nie wiadomo cokolwiek to było, ale podobno potrafiła z tego strzelać. Jak z łuku? Goblin mag, to już to herezja. Nie do końca chyba z łuku, ale nigdy nie widziałem Nigdy nie widziałem na własne oczy, jak z tego strzelała. To w ogóle jest historia. Jak wrócili, to wrócili przylatując. Tego goblina maga to chyba ojciec niebo opuścił. Jak Nie się wiem. wasza organizacja nazywa? Biali tkacze. Służymy, was. kiedy możemy. O, mam nadzieję, że z pozytywnego światła. Właściwie czytałam, że jeden z uczniów Sarelama założył białych tkaczy. Kim jest Ser Alemam? Jak najbardziej. Car Bahir, nasz założyciel naszego bractwa. Sarelam. To bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Otóż nazywają... Czego by tu zacząć? Sarelam, podobno, tak czytałam, wyruszył w mistyczne miejsce, właściwie do świata duchów i tam podobno spotkał Aszę, od której dostał magię i później poświęcił się, aby odeprzeć atak demonów. I stał się w pewnym sensie smokiem. Bóstwem. Anna odwraca się. Smokiem? Tak, Człowiek? tak powiadają. Jak to możliwe? Musiała go Nie. bardzo Asza pobłogosławić. Nie mam do końca pojęcia, jak to się stało, ale uratował prawie świat. Dlatego stał się nieoficjalnym wyznaniem, które wyznają właściwie magowie ze Srebrnych Miast. Ukoru nie wierzy, że Ossasek stał się smokiem. Co zwłaszcza jeśli magowie. Tfu! Nie go wierzą. Ukharu, w ogóle wiesz, co to jest smok? Nie. Ale po... Ukharu domyśla się, że chodzi o Aszę, Sarlelama i resztę. Niewiele wiadomo niestety na jego temat, przynajmniej Jak wiwerna. Wiwerna. Nie wiem co to. Zaraz o to zapytam, ale nie wiadomo nawet czy Sarelam był kobietą czy mężczyzną. Taka ciekawostka. I Brzmi jak baba. zrobimy sobie tutaj małe cięcie. Na sekundę. Tak, zapraszam na część trzecią.